the battle to them. Witajcie gracze Rise of Kingdoms, witajcie widzowie. Słuchajcie, dzisiaj sobie omówimy troszeczkę sezon podbojów oblężenia Orleanu. Nie będę ukrywał, że dużo ludzi mi pisze, że nie do końca wiedzą, jak ten Orlean się gra, czy mógłbym nagrać o tym odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś taki odcinek nagrywałem z Fuerte a propos Heroic Ante. Tam Fuerte fajnie przedstawiła wszystko, to jak działa. Też macie odcinek a propos Tide of War, które grałem, jak też niektóre tam fale lub też dyrektywy działają. No i dzisiaj wrzucimy Orlean, na którym grałem może raz, dwa razy w życiu. Naprawdę mało grałem tego Orleana. Dużo królestw unika Orlean. Po pierwsze, no musimy mieć tam dowódców na full zrobionych, czyli musimy mieć przynajmniej 5 umiejętności wbitych, żeby też korzystać z ich umiejętności. One będą zastępowane, jakby tak powiedzieć, te docelowe, znaczy są zastępowane docelową umiejętnością pierwszego dowódcy, które wybierzemy, czyli tak jak macie tu opisane, że dowódcom w opowieści o oblężeniu Orleanu możemy przydzielić dowódców pomocniczych. Każdy dowódca może mieć do 3 dowódców pomocniczych, którzy będą ustępiać mu jeden ze swoich umiejętności. Kolejne gniazda na umiejętności będą odblokowane w miarę postępów Kroniki Zaginionego Królestwa. I umiejętności pomocnicze, tu mam wytłumaczone o co chodzi. Każdy dowódca pomocniczy może udostępnić jedną umiejętność. Dany dowódca może być wyposażony w maksymalnie 3 umiejętności pomocnicze. Umiejętności pomocnicze są na tym samym poziomie co umiejętność źródłowa. Aby umiejętność mogła zostać użyta jako pomoc, musi być odblokowana. Umiejętności pomocniczych można korzystać przez całe Zaginione Królestwo. I tu już mamy taką informację o nakazach, aby wyposażyć dowódcę w umiejętności pomocnicze lub zastąpić ją, potrzebne ci będą nakazy, które będziemy otrzymywać z czasem. Można je tak zdobywać w wykonaniu zadań, bastionu, można gromadzić nieograniczoną liczbę nakazów. I tu przejdziemy zaraz sobie do tematu, który ostatnio wypuścił The Kingdom Codex i ja rozmawiałem tam z chłopaków, no to oni teraz przez cały czas coś tam pracują i bardzo fajnie, jeżeli my właśnie jako ich tam też można powiedzieć content kreatorzy Kingdom Codex, no bo w sumie my tam od początku, jak to się jakby tak zreaktywowało, czy też zrobiło od nowa, od początku działamy. Po prostu no, w takie odcinki warto moim zdaniem nagrywać, tym bardziej, że możemy udostępniać ich tutaj materiały, zresztą jak widzicie ja tu przez cały czas jestem z nimi jakby tak na bieżąco, jeżeli The Kingdom Codex przez cały czas tutaj też jakoś po części reklamuje, bo mi się zdaje, że to jest bardzo fajna stronka, gdzie możecie się dużo dowiedzieć na temat swoich dowódców, na temat swoich nie wiem, na temat eventów, no ogólnie tam jest takie całe kompendium wiedzy, które ciężko dostać na jakichś polskich Discordach. Kiedyś takie Discordy były aktualizowane, teraz no, z tego co wiem, to jest tego mało. Nawet mój Discord, kiedy tam na początku stawał, to chłopaki to tak w miarę aktualizowali, starali się to rozwinąć, a potem to tak po prostu siadło z tego względu, że też przestali grać lub też przestali grać na inne gry. A ja sam też nie mam, jakby tak powiedzieć, czasu, żeby to wszystko ogarniać, dlatego wam zachęcam do oglądania, czy przeglądania Kingdom Codex. A ja wam o tym tutaj też parę filmów nagrywam wyjaśniających ich jakby tak nowe, jakby tak powiedzieć, ich też wytyczne, czy też sugestie, jak na przykład tutaj w tą grę sobie przyjemnie grać, bo dużo mają ciekawych właśnie sugestii. No i co, przejdźmy sobie ogólnie do tego pierwszego slajdu, który tutaj mamy. Orlean Aqualiers, czyli to, co mówiliśmy, że te dowódcy pomocniczy, czyli tak widzicie, na przykład tu mamy Open Field Marsze. I tu jako pierwszego mamy właśnie danego Ragnara, mamy Gaję, mamy Zdylianga, więc z drugiej strony mamy Liucze lub też William, Kuo, Ashur lub też Ashurbanipal, Arthur lub też Ashur, no i lub też Shadjara. No tak jak widzicie, to tak jest przedstawione przynajmniej na 6 martwy, jak to najlepiej sobie zestawić. Wiadomo, jak ktoś gra na 7, no to można tutaj sobie wykorzystać w których tych wersji OR, czyli do wyboru. No i teraz tak, jak sobie zobaczymy, przy Ragnarze Prime mamy umiejętność pana, jakby tak powiedzieć, Mertela, tak? Mertela. Otworzymy sobie od razu, żeby te umiejętności od razu to jakoś wam przedstawić. Sekundka. To tutaj troszeczkę zminimalizujemy. Mam nadzieję, że to mi tak tutaj nie będzie znikało, chociaż powiem wam, że może być różnie. Tak, może być różnie. Jakoś to tak musimy pokombinować, żeby to móc wam to przez cały czas trzymać. No bo dobra, zostawmy. Tak to wtedy będzie mi ten, no okej. Ja tu będę po prostu przejeżdżał między monitorami. I tak, tu mieliśmy tą umiejętność Mertela, piechoty. Piechociarze. Mertel.
I to była ta umiejętność, tak? Umiejętność pasywna. Czyli umiejętność pasywna, piechota tego dwóch zyskuje premię 20% obrony, 20% PZ i 20% szybkości marszu. No dla Ragnarowi się to przyda. Kolejna umiejętność jest Konstantyna. Jest to umiejętność też punktów zdrowia. No i tutaj kolejna, tak, kolejna to jest od Sun Tzu. Sun Tzu ma tutaj wersję tą z redukcji obrażeń, premia do punktu zdrowia piechoty. Czyli w sumie można powiedzieć, że te talenty są dość mocno, czy to są dość fajnie rozłożone i mi się zdaje, że to ma wszystko sens. A drugą opcją mamy, gdzie wybieramy sobie Guana. Guanik, gdzie jesteś piękny? Tu jest Guanik. I wykorzystamy jego współczynnik bezpośrednich obrażeń 1000, bezpośrednich obrażeń 1400. Tak, tu jest jeśli trafia co najmniej 2 cele. Czyli ostrze półksiężyca zielonego smoka. To jest ta umiejętność? Dobrze patrzę? Nie, przepraszam. Tutaj jest umiejętność, czyli statystyki. Czyli 30% do ataku piechoty, szybkość marszu 15% i współczynnik leczenia 1000. Więc tutaj jakby tak powiedzieć mamy też wykorzystane tą drugą opcję, gdzie może Ragnar dłużej się będzie trzymał w walce. Nie, zobaczymy jeszcze Flawiusza, bo tu też pan Flawiusz jest to wytypowany i Flawiusz tutaj już ma tą umiejętność, czyli premia do obrażeń 10%, prawdopodobieństwo 100%, ok. Jeżeli tu chodzi chyba wytwórne czasowe, ma 20% szans na uciszenie, ok. I tą drugą opcją trzeciej jakby umiejętności, już tu musimy sobie znaleźć łucznicy. To jest klasyka, o której chyba każdy, jeżeli posiada YSG, zna, czyli premia do obrażeń od umiejętności 50%, czyli Ragnar Prime, oprócz tego, że bije sobie AOF targety za tam chyba 2 koła, dobrze pamiętam? Też przyjmij się. A 2200, no to jeszcze ma 50% większe obrażenia, więc naprawdę mi się zdaje, że ta opcja, jeżeli ktoś ma bardzo dobrze rozwinięte konta i jak widzicie na samym Ragnarze, nie będę analizował każdej tu umiejętności, bo tu sami po prostu widzicie jak to wygląda i też możecie sobie sami to posprawdzać. Nie chcę wam zanudzać po prostu, wiecie, każdego analizować, ale już po samym Ragnarze możemy zobaczyć, że te umiejętności są bardzo fajnie rozplanowane. Przy Chłowicie jest Tekeda też rzucony, jest Nevski ze swoją umiejętnością, tu przy Liu jest Pyrusa umiejętność, tu też jest Konstantyna, tak widzicie, do statystyk. Bardziej chyba tu się wykorzystuje te statystyki, tu też jest opcja ta trzecia z Joanką, mamy też opcję z Delianga, 5. umiejętność, to temat akurat nie sprawdzałem co ona ma, tutaj jest chyba do obrażeń, tutaj jest akurat, że mamy pierwszą, drugą, tu jest akurat mniej możliwości, ale w sumie ta pierwsza, druga jest na pewno ok, bo Ramzes i Totem, zobaczmy sobie, jak powiem wam z ciekawości, bo nie pamiętam Totema i Ramzesa, jak oni tam mieli. Ramzes miał tą, czyli redukcja obrażeń umiejętności i premia do ataku i premia szybkości marszu uczniów, ok. Bez dwóch zdań jestem na tak i tutaj jest ta opcja, chyba ta. Tak, premia do ataku łuczników, premia do szybkości marszu, czyli premia do obrażeń. Tak, już widzicie, po tych dowódach w większości oni, jakby tak powiedzieć, dostają te jakby tak pomocnicze opcje. Już jakby tak powiedzieć, jakby to wiedzieć, no głównie statystykami, to tak wygląda, jakby głównie szło się statystyki, nie jakieś tam klasyczne opcje. No Artur tutaj widzę, że ma wrzucone, to jest Aleksandra, czyli pewnie tutaj coś będzie pod defa, tutaj mamy Czengiszczana, Leonidasa lub też coś z Budiki, czy tu będzie coś ze statystykami było, no i albo Attila, no tak. Tutaj już jest też Budika, no też widzicie, że gdzieś tam YSG, jego umiejętność najlepsza do obrażeń 50% jest wykorzystywana. Ogólnie jak sobie to też przeglądniecie sami na swoich kontach, czy macie, to sami sobie też odpowiecie, czy wasze konta są gotowe w ogóle na taki Orlean, żeby w ogóle, wiecie, móc wykorzystać te umiejętności, bo jak nie, no to trzeba kombinować innymi. To jak widzicie, te 3 to są gdzieś tam jakieś te mety, gdzie tam na przykład mamy tego danego YSG, który w większości robi, Flawiusza może nie do końca, no to, lub też Guana, no większość praktycznie ma Guana ze starych kont, no to jeżeli nie możemy wykorzystać tych 3 pierwszych, bo każdy Konstantyna rozwija, no to spróbujemy tą opcję. Tu w Gajamadzie, no to jest troszkę inaczej, no bo tak, no tą panią raczej na pewno będziecie mieli zrobioną. Z Trajanem nie każdy, tak samo z Hondą nie każdy, więc jest opcja tutaj wykorzystania też, jakby tak powiedzieć, Trajana na troszkę innych umiejętnościach z Fryderykiem i z Juliuszem Cezarem.
Tutaj akurat mamy tylko opcję zamienną z Cydem i z Tomiri, z tego co widzę. Tutaj, tak widzicie, jak nie mamy Pyrusa, Konstantę i Saladyna, bo nie każdy z tych dowódców robi, no to jest Zenobia, chociaż Zenobię też już nie tak do końca się robi, no chyba, że jakieś stare konta są. Jest też Joanka, który każdy ma, no i Leonidas, gdzie jednak te umiejętności tutaj raczej się w niego nie dawało. No i tutaj mamy pierwszego Koprzuchła, fajnie, bo Mehmet gdzieś tam te umiejętności jeszcze ze skrzynek robi z Tekedą, wiadomo, lub też z innymi dowódcami z różnie Neskiego, raczej też każdy już ma. A teraz chyba pomalutku Neski schodzi na bencha. Tak widzicie, każdy tutaj opcja, jak jest jakaś podana, to powiedzmy, ale te pierwsze 3, jest jakiś zamiennik, to jest jakiś ten zamiennik, który możecie mieć, więc nie do końca jest powiedziane, że nie zagracie dobrze Orlanu, no ale wiadomo, że ludzie, którzy będą wykorzystać te majnowe, jakby tak powiedzieć, takie tutaj informacje dotyczące tych dodatkowych pomocniczych umiejętności, no to mogą korzystać więcej. Przejdźmy sobie do kolejnego punktu. Tu mamy Open Field Infantry, czyli tu ogólnie teraz jest rozdzielone, przedtem mieliście wszystkie 6 meczów, tu teraz jest rozdzielone. I tutaj możecie też sobie, zobaczcie sobie na przykład tutaj, cofniemy tylko. To jest liczę z tym. Tak, i tu jest tak samo rozbite, tylko że lepiej to widzimy na samej piechocie, jak wykorzystać te dodatkowe pomocnicze umiejętności w Nowym Orleanie. Więc tak widzicie, to też przy tej wersji, przy tej to jest bardzo dość podobne i jakoś coś tam mi się wydaje, że uda się sklepać nawet takim średnim kontom. No ale wiadomo, Orlean, jak to się mówi, od jakiegoś czasu jest bardziej dla takich top graczy, którzy mają naprawdę rozwinięte konta. Tu mamy też Gaję, o której rozmawialiśmy wcześniej. Tu mamy też Artura, mamy Huo, mamy Zdelianka, Ashur, Banipala lub też Shajarę, zależnie co będziecie chcieli tam wybrać. No i tu przechodzimy do kolejnej opcji, którą nie rozmawialiśmy. Mamy garnizon i tutaj sobie troszeczkę też porozmawiamy o umiejętnościach, bo też zobaczycie na przykład na takim Chaeyoungu, dlaczego na przykład takie umiejętności, a nie inne. Z prostego względu, no to już są dowódcy garnizonu, więc warto tutaj jakby tak powiedzieć coś tam wiedzieć na ten temat. I co tutaj mamy? Yong ma Ryszarda, Zenobię i Juliusza Cezara, czy tak? Wrócimy piechotę zamiast łuczników. Co tu ma nasz Rysiu? Nasz Rysiu ma opcję tą, tak? Redukcja obrażeń, premia do kontrataku, dobrze widziałem? Tak, nasz Ryszard ma redukcję obrażeń, więc w sumie fajna opcja. Zenobia. Co mamy w Zenobii? Zenobia. Czy to jest z leczeniem? Nie, redukcja podstawowych obrażeń i premia do podstawowych obrażeń, czyli kolejny dobry skill pod garnizon. No i oczywiście potem nam wjeżdża na biało Julek. Julek, jak tam żyjesz? Gdzie jest Julek Cezarek? Jak był w tym? A był co? Tak. No i cały na biało Julek z redukcją obrażeń 10%, redukcja do obrażeń 30%. Ok. Tak to by wyglądało na Chaeyoungu. A tu też jest taka opcja kolejnych umiejętności, tylko popatrzcie, tutaj macie tak, w wyborze pierwszym, tutaj przy Chaeyoungu macie tak, że można wybrać albo opcję do Ryszarda, Zenobii, albo z Julkiem, czyli też albo, no wiadomo, Ryszarda nie każdy robi na fulla, chociaż chyba, że graliście na początku, no to wiadomo, no Ryszard też się inwestowało, był mocnym dowódcą na początku gry, Zenobia była jednym z lepszych piechociarzy garnizonu przez długi okres. No i jest Julek, który gdzieś tam leci nas z tych skrzynek, da się go zrobić, więc mamy opcję przy pierwszej, co wybrać z tych 3. Potem mamy opcję przy drugą, że możemy wybrać między YZS-em a Zedeliangiem, przepraszam, Saladynem, źle powiedziałem. I zobaczmy, co tutaj Saladyn dawał. Saladyn, tu jesteś. Co tam Saladyn? Chyba to dawał Saladyn? Nie, przepraszam, Saladyn dawał to, czyli redukcja obrażeń od umiejętności 30% i 20% od kontrataku, ok? A czy mamy tego? Mamy go. I co tam było? Co on tam dawał? 5% to było to. Też premia do obrany i premia do obrażeń, czyli też dobra opcja. Czyli ogólnie tu sobie wybieramy jedno z tych pierwszych, potem wybieramy z tych tutaj jako drugą umiejętność i jako trzecią mamy Joankę. Mamy pana Mertela. Mertel tutaj ma chyba z parowaniem coś było. No i mamy Ryszarda, czyli sobie wrzućmy tutaj też epicką Joan. Może nie tak. Bo Joanna ma tą opcję i to jest premia do podstawowych obrażeń 25%, a trzecia opcja z piechoty tam była.
I tutaj mieliśmy Ryszarda. Ryszarda mieliśmy z tą opcją premia do leczenia i redukcja obrażeń przeciw strażnicom, ok. I tam było parowanie Mertelka. Tak? Oddziałku tego dowódcy dodaje 3% więcej obrażeń od kontrataku. Ok, tak, no bo to parowanie mówię. Stare zwyczaje z World of Warcraft. Więc tutaj też możecie, że też z głową są rozdawane te umiejętności. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj na piątej umiejętności, no to z tego korzystamy, tak? Maksymalnie, no bo przypuszczam z tego, że jak będziemy mieć chyba tam jedną albo dwie, to też będziemy mieć tą umiejętność, która jest słabszą. Ona będzie adekwatnie jakby zastępowała umiejętności Xiao Yonga. Z tego tak zrozumiałem, jak tam czytałem to wcześniej. I zobaczcie, przy Eleanorze dość podobnie to wygląda, tylko tu Eleanora jeszcze ma opcję wzmocnień obrażeń. Jeżeli chodzi o AOE, tak? Dobrze? Czy nie AOE, tylko jeżeli chodzi o obrażenia Eleanor Single Target, więc tutaj automatycznie też 50% od YSG jako ta trzecia opcja nie jest głupia. Tu mamy Gorgo, która też idzie bardziej, mi się zdaje, w przeżywanie. I też jest bardzo podobna do Xiaoyonga, że jej rozstawienie, więc takie trzy top garnizony tu wyglądają tak. Według The King of Codex takie wyglądają top garnizony, więc mi się zdaje, że to jest fajna opcja i warto się do tego sięgnąć, jeżeli jesteś garnizon liderem, liderem lub też Open Fieldem, o którym już rozmawialiśmy, a o rally sobie pomówimy teraz. Rally mamy proste tutaj, bo tu są pokazane dwa marsze. Tak, rally, garnizon, nie, tam sobie przejdziemy dalej. Tu są pokazane dwa jakby takie najlepsze barali. Nie oszukujmy się, w tym momencie coś takiego jest, że ten Scipio lub też Attila naprawdę sobie nieźle radzą. No i Ashurbanipal też jest bardzo dobrym raliderem. Niestety kawalerzyści nie mają jakichś top raliderów. Sobota i dopiero wiecie, widzieliśmy raporty i jest niezły, ale pomału on tak się wprowadza, nie? Zobaczymy jak on sobie tutaj z Attila z Subotaj, no bo w sumie jak tutaj rzucimy Attylę, to Subotaja też można dorzucić, ale jak to będzie wyglądało przyszłościowo. Ale same te umiejętności sobie też o nich tutaj coś pomówimy, bo to są umiejętności rally, więc dlaczego nie? Przerzućmy sobie, jak to wygląda jakbyśmy brali na pierwszego dowódcę Scypią młodszego lub też Attylę. Jak to wygląda przy tych pierwszych umiejętnościach. Umiejętności Ryszarda tu mamy już omówioną akurat, to przejdźmy sobie ogólnie do Pyrusa i piechoty, bo tutaj Pyrusa na pewno nie omawialiśmy. Pyrus tutaj daje. Co Pyrus daje? No Pyrus jest tak po typ, wtedy mi się zdaje bardziej przeznaczony pod Scipio, czy premia PZ piechoty 10%, szybkość marszu piechot 15% i premia podstawowych obrażeń mamy 20%. Scipio, jak dobrze pamiętam, chyba mocny single target. I potem mamy już opcję Guana. Guanik, co ty tam dajesz? Guanik chyba to ma? Tak, Guanik chyba to miał. Patrzę, nie, Guanik poszedł w tą, czyli premia podstawowych obrażeń 15% i redukcja 30%. To też jest niezłe. Czy możemy między tymi wybrać? No w drugiej opcji mamy Henryka lub też Saladyna. O Henryku to sobie od razu tu rzucimy. Najpierw łucznicy i jest pan Henryk. Henryk musi być. Henryk jest... No Henryk ma tą chyba opcję. Dobrze popatrzyłem, czy źle popatrzyłem? Tak, czyli premia do obrażeń od kontaktach, zwiększenie otrzymanych od obrażeń od umiejętności 30%, czyli też tutaj Scipio. Mi się zdaje, że to będzie fajnie hulało na stypku. A jeżeli chodzi o kawalerzystów, Saladyna, to jest ta opcja. Redukcja obrażeń 30% i kontrataku 20%. O tym też co już mówiliśmy. No i kolejne trzy umiejętności są te, które już też rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj jedynie akurat mnie ta Pakala interesuje, bo nie pamiętam Pakala, co on tam miał, mówię szczerze. Pakal, co ty tam miałeś w tej umiejętności czwartej? A, redukcja obrażeń, no okej, no ale to już są takie mniejsze wartości, nie? Jak sobie porównamy z innymi. Ashurbanipal ma umiejętność totema, którą też tam widzieliśmy przy Lianku. Gilgamesz, co tam Gilgamesz miał? Gilgamesz, co ty tam mistrzu miałeś? Gilgamesz. Przepraszam, to nie jest Gilgamesz. Sargon. Oni zawsze są tacy podobni, nie? Sargon, widzicie zawsze Sargon z Gilgameszem no. Chyba to była ta umiejętność. Tak, dokładnie. Czy premia do PZ łuczników, obrażenia do łuczników, czyli typowe umiejętności pod Ashura. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj... Mamy tutaj Belizariusza, to zaraz wrzucimy. I też mamy opcję Gilgamesza, później jako piąta.
redukcja podstawowych obrażeń, współczynnik bezpośrednich obrażeń, czyli przypuszczam, że jakbyśmy nie brali tej opcji pierwszej, tylko na przykład totema i potem możemy Gilgamesha tutaj sobie wrzucić jako tą trzecią opcję, a tutaj, chociaż tutaj też jest sugerowana opcja pana łucznika. Mamy tego pana łucznika Edwarda. I Edwardziko, co ty tutaj masz? Edward, masz to. Premia do obrażeń umiejętności i premia obrażeń przeciwko piechocie. No i to w sumie nie jest złe, bo 5% na jakiś garnizon piechoty. Dlaczego nie? Co tutaj mamy dalej? A i mamy Belizariusza. Zapraszam Beliego. Kawalerzystę. Umiejętnością. Premia do obrażeń 25%, czyli już taki bardziej zwiększenie tych 25% Ashurbanipala. Zastanawiam się, czemu tutaj na przykład nie ma rzucone 50% do umiejętności z YSG, w sensie, żeby nie wykorzystać YSG w tym wszystkim, jeżeli już mamy tego Belizariusza. No myślę też, że to chyba nawet więcej robi, no bo popatrzcie tutaj, jak mamy łuczników. By tam się wsadziło do Ashura, który bije, a jeszcze 50% obrażeń od umiejętności. No to mi się zdaje, że to by fajnie grał. Chyba że ktoś tu przetestował, że te umiejętności są dużo lepsze. No ale okej, przejdźmy sobie do kolejnego tematu. Tutaj mamy oczywiście, jakby tak według The Kingdom Codes najlepsze rally, garnizon, no i tak gdzieś jeszcze się oczywiście umiejętności przedstawione. No i dalej tu już mamy to, co wam wcześniej pokazałem na The Kingdom Codex, czyli informacje o eventach. Co tu dużo mówić? Ja mi się zdaje, że taka informacja dla was a propos Orleanu i tego, jak wykorzystać tę umiejętność, jak po prostu je też grać, bo tak jak mówię, paru graczy do mnie kiedyś pisało, zrób coś na temat Orleanu, a powiem szczerze, że ja ten Orlean nie wspominam dobrze, ja nie pamiętam tak dużo, jak to graliśmy. Ja wiem, że to dla mnie były dziwne kawałka i bardzo ciężkie. Dwa też nie miałem tak jakby wszystkich dowódów wtedy tam porozwijanych i miałem z tym problem, nie będę ukrywał, że nie. Więc ja ten Orlean tak nie wspominam dobrze, więc jakieś tam lepianki były, wiecie, robione, czy to kto tam mi podesłał, to już jak to zrobić, te umiejętności pomocnicze, więc powiem wam szczerze, że nie chcę tu się jakoś tak bardzo wypowiadać na ten temat, znaczy nie chciałem się wypowiadać jakoś bardzo na ten temat, bo nie wiedziałem, jak to dobrze podparować, a jak King of Codex wypuścił swoją opcję, przejechałem ją troszeczkę też wcześniej, zacząłem tutaj też z wami to omawiać, to stwierdzam, że w sumie dlaczego nie, te dodatkowe pomocnicze umiejętności mi się zdaje, że są bardzo fajnie rozplanowane przez nich, więc dlaczego nie z nich nie skorzystać i wam ich pokazać. Takie akurat jest moje podejście. No i chyba tyle na temat obleżenia Orleanu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i będziecie tutaj mogli z niego kiedyś skorzystać, jakbyście nie wiedzieli, jak swoje marce dopasować, jeżeli chodzi o umiejętności. Tak jak sami widzieliście, no jest to jednak kapałka dla kont, które są naprawdę mocne, mają dobrych dowódców na ekspertyzach porobionych, żeby móc korzystać w jak najlepszej jakości tych umiejętności. Więc dziękuję wam, że jesteście, dziękuję za to, że wspieracie kanał. W ostatnich dniach powiem wam, że wasze wsparcie było super. Ogólnie to, co tam się podziało na pewnym czacie i to, co tam próbowali mi niektóra osoba, no już nie wnikam, to już zostawiam innym organom, które się tym zajmują, tam dość mocno, jakby tak powiedzieć, oczernić. To oczywiście większość, nawet wszystkie oczywiście rzeczy tam były w ogóle nieprawdą i kłamstwami, byleby oczernić moją osobę. Ludzie, którzy mnie znają i wiedzą, że no ja nigdy jakichś rzeczy takich nie pozbywam. Też insynuacja a propos do moich rodziny i też to, co zostało wyciągnięte a propos tam syna, to powiem wam, że to są zagrania poniżej pasa. Jeżeli prywatnie możecie, ale jeżeli prywatnie, indywidualnie do mnie możecie, ale nie wkraczamy na tematy już takie jak rodzina, bo to nie jest zdrowe, a za to naprawdę grożą dość poważne kary. A jak wiecie, niestety w internecie już się da wszystko znaleźć. To już nie jest tak jak kiedyś. Tym bardziej, że jak to się mówi, niektórzy, może nie jak to się mówi, ale po prostu ekipa content kreatorów bardzo inicjatywę takich, że tak powiem, potępia i szukają, jakby tak powiedzieć, tym wszystkim rozwiązania. Nie chcę zagłębiać się, bo to zostawiam im i też innym środkom, które się tym zajmują, więc zobaczymy, co będzie przyszłościowo. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że wczoraj po prostu pewna granica pękła i
i trzeba było po prostu zareagować, ponieważ no nie fajnie, naprawdę nie fajnie i nie życzę wam tego. Wiem, że niektórzy ludzie, którzy już mi kiedyś pisali, że mieliście tam jakieś problemy z niektórymi osobami i też były takie właśnie oczerniania, sprowadzenia do zera i innych tam, wiecie, brzydkich, że tak powiem, rzeczy. No wiem, że też wchodzi tam różne niefajne sytuacje, więc no to zobaczymy, pożyjemy, co będzie. Dzięki wielkie raz za ostatnie wsparcie, dużo mi to dało. No i też pomaga mi tutaj dalej, wiecie, jakby tak pchać dla was ten content, rozwijać i działać. I jeszcze na koniec ostatnie słowo. Tak, nie każdy musi mnie lubić, dużo ludzi może mnie nie lubić, nie ma problemu. Ja nie muszę być osobą, która musi być zawsze lubiana, ale jeżeli mnie ktoś nie lubi, to po co oglądacie moje filmy lub też komentujecie lub też po prostu śledzicie. No, to też jest ciekawa odpowiedź, bo niestety ci co najwięcej o to płaczą, że ktoś kogoś nie lubi lub też mówi różne rzeczy, jednak śledzą te filmy i spróbują się komentować, oczernić i wymyślać niestworzone rzeczy, które po prostu może wymyślić nawet 12-15-latek, siedząc przed komputerem i nic nie wnosząc do swojego życia. No, niestety tak jest. Dzięki jeszcze raz, ekipo. Do zobaczyska i czekajcie na nowe informacje, bo dużo się dzieje w zapleczach Rise of Kingdoms, więc czekajcie na fajne informacje, bo mi się zdaje, że niektóre rzeczy spodobają. Trzymajcie się, do zobaczyska, elo.